W materiale Pandora Gate, który dotyczył głównie Stewarta, wspomniałem również o jego wieloletnim przyjacielu Marcinie. Przedstawiłem tam dowody na to, że Dubiel miał pełną świadomość, ile dziewczyna, z którą pisał on i Stu, miała lat. Wysyłał jej niepokojące wiadomości. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Tylko ja i moja 14. Namawiał 14-latkę na spotkanie z prawie 24-letnim Stu oraz gdy Justyna Suchanek oskarżyła Stu o kontakty z nieletnimi, Marcin mimo posiadanej wiedzy dyskredytował jej wiarygodność, sugerując, że dziewczyna powinna milczeć, gdyż pomawia i niszczy życie jego przyjaciela. W temacie przyznawania się do winy powinnaś siedzieć z buzią zamkniętą na kłódkę. W pierwszej kolejności przyznaj się przed sobą, że potrzebujesz pomocy. Zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. Posądzałaś go o rzeczy, których nie zrobił. Zgłaszałaś na policję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jesteś nieszczęśliwa i chcesz, żeby inni też byli. Nie umiałaś zaakceptować tego, że nigdy z tobą nie będzie, więc postanowiłaś go wykończyć. Mam nadzieję, że kiedyś przestaniesz krzywdzić ludzi. Marcin zdecydował się odpowiedzieć na zarzuty i oskarżył mnie o manipulację. W tym materiale przedstawię nowe dowody i całkowicie obnażę kłamstwa Marcina. Zacznijmy zatem od początku. Marcin twierdzi, że to była po prostu jakaś koleżanka z TeamSpeaka i Messengera, że rozmawiał z nią jak nastolatek z nastolatką. Tylko koleżanka, z którą rozmawiałem na serwerach TeamSpeaka i Messengerze. Jak nastolatek z nastolatką. Dodam tutaj, że Marcin miał skończone 18 lat, a dziewczyna 13. 3 lutego 2015 roku Marcin wysłał nieznajomej dziewczynie zaproszenie na Facebooka. Prosił, by podała mu swój Instagram, a informacje o jej istnieniu prawdopodobnie dostał od Stewarta. Masz 14 albo 15 lat i wiem, że znasz Stu z internetu. I w sumie to tyle. A ty masz w ogóle chłopaka albo dziewczynę? Mam dziewczynę. Serio? Nie no dobra, tak na serio. Masz chłopaka? Ale ja mówię serio, mam dziewczynę. Jak to? To lecisz na Stewarta, a masz dziewczynę? Ja nie lecę na Stewarta, to tylko mój przyjaciel. Warto tutaj dodać, że Marcin był w pełni świadomy wieku dziewczyny. Mimo wszystko zapytał, czy 14-latka leci na Stewarta, który miał wtedy 23 lata. Niestety okazuje się, że Marcin nie zachowywał się fair w stosunku do dziewczyny, a pytania zadawał w konkretnym celu. Z tą dziewczyną utrzymywałem normalny, koleżeński kontakt internetowy. Marcin Dubiel z premedytacją wypytywał dziewczynę o swojego 23-letniego przyjaciela, a następnie, uwaga, wysyłał Stewartowi fragmenty ich rozmów. A potem Stewart miał pretekst do szantaży emocjonalnych na 14-letniej dziewczynie. Dziewczyna musiała się mu tłumaczyć. Jezu, napisałem to, bo chciałam go wrobić, bo napisałem mu, że jestem lesbijką i on w to uwierzył. Dokładnie tymi samymi słowami opisałaś Avenixa. To tylko mój przyjaciel. O Jezu, czekaj, szybko go nabrać. Widziałem całą rozmowę przecież. No właśnie, ale to było pisane poza wkrętem. Nie wiem. Co? Jeszcze napisałam tam XP. No bardziej wyglądało na to, że masz bekę z tego, że on tam mógł myśleć i że takie zdziwienie, że w ogóle mógł tak myśleć, że ty mnie lubisz, jak ja przecież tylko przyjacielem jestem. O Jezu, Stewart, proszę cię, myślisz, żebym tak napisała na serio? Jeszcze do twojego kolegi, którego widzisz na co dzień? To chyba wiadomo, żeby ci pokazał. Może nie wiedziałaś, że się trzymamy i widzimy? Nie, wcale nie wiedziałam. To może nie sądziłaś, że pokaże mi? Dobrze się bawicie? To, ty i Marcin. Idę spać chyba. Za bardzo cię lubię i kurde się wkurzam i jest mi smutno. Czemu? Dobranoc, po prostu. Czemu się wkurzasz i jest ci smutno? Nie rozumiem. Bo nie jestem jedynym facetem, z którym rozmawiasz i nigdy nie będę. Dobranoc. Ja cię chyba kocham, ale ja chcę cię tylko dla siebie. Jestem strasznie zazdrosny o ciebie, masz być moja, tylko moja. Przecież nie patrzyłem mu w telefon, nie wiedziałem jakie ma zamiary i że mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Marcin, nie kłam. Nie dość, że wiedziałeś, że 23-letni Stu pisze z 14-latką, to na dodatek sam mu dostarczałeś wiedzy na jej temat. A to czy ma chłopaka, a to czy leci już na Stewarta. Jednym z ważniejszych zarzutów do Marcina Dubiela było to, że namawiał Stu, by ten spotkał się z 14-latką. Dowodem była ta głosówka. Marcin, Co? zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Sprawdźmy, jak Marcin to skomentował. Zestawienie mnie obok wstrętnych wiadomości, które pisał Stewart, jest manipulacją. Przecież nie wiedziałem, co pisze do innych dziewczyn. Jakie są na to dowody? To, że odpowiedziałem Stewartowi najpierw jedź do niej, a później się zakochuj? Byliśmy na wyjeździe w Hiszpanii. Stewart codziennie podrywał jakieś dziewczyny w klubie albo przez internet. Nie przywiązywałem żadnej wagi do tego, co i komu wysyła, bo wiedziałem, że kręci z różnymi dziewczynami. Przyznam, że sprytnie Marcin i jego PR-owcy się z tego wytłumaczyli. Zaufajmy Marcinowi i uwierzmy w jego wersję. Może faktycznie Stewart pisał z dużą ilością dziewczyn.
Nie mamy przecież dowodów, że Marcin wiedział, że ta głosówka jest kierowana do 14-latki. I to właśnie na spotkanie z nią niefortunnie Marcin namawiał Stewarta. Czy dobrze zrobimy, jeśli zaufamy Marcinowi i uwierzymy w jego wersję? Czy Marcin jest oczyszczony z zarzutu nagabywania na spotkanie pomiędzy Stu a 14-latką? Oj, niestety nie. I za chwilę sprawa dla Marcina się jeszcze bardziej skomplikuje. Niestety cała linia obrony musi trafić do kosza, gdyż Marcin zaskakuje ponownie. Okazuje się, że 14 października 2015 roku Dubiel osobiście udzielił 14-latce bardzo ciekawej rady. Słuchaj, jeśli mam być szczery, to takie gadanie i tak nic nie znaczy, bo fakt jest taki, że i Kierzek znacie tylko z internetu i Stu. Prawda jest taka, że taka znajomość to najlepiej będzie prowadzić, jak się chociaż raz zobaczycie. Nie wiem, czy to, co piszę, jest logiczne. Wiemy, Marcin. Po prostu według mnie powinniście się spotkać albo coś, bo takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można. Spotkajcie się. To moja rada. Wiem, ziom, raz Stewart mi wysłał notatkę głosową, gdzie w tle mówisz... No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. To jak, Marcin? Namawiałeś, by 14-latka spotkała się ze Stu? Co tym razem wymyślisz, by się wywinąć? Zobacz, jak głupio wyszło. Przed twoim filmem ludzie myśleli, że przekonywałeś i namawiałeś na spotkanie tylko Stewarta. Teraz sprawa wygląda jeszcze gorzej, bo oprócz tego wyszło na jaw, że na spotkanie z dorosłym youtuberem namawiałeś również zapatrzoną w niego 14-letnią dziewczynę. Ty i twoi PR-owcy liczyliście, że nie mam pełnego zapisu rozmowy? Mam dla ciebie przykre wieści. Nie tylko ja posiadam pełną korespondencję. Posiada ją również prokurator. Kolejny argument Marcina bardzo mnie zaskoczył. Z pewnością pamiętacie, gdy w poprzednim filmie pokazywałem dowód, że Marcin i Stu wiedzieli, ile dziewczyna ma lat. Żeby nie było żadnych niedomówień, obejrzyjmy to raz jeszcze. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stu i Dubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stu, wysyłał do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. I teraz uwaga! Ten screen, który tylko i wyłącznie miał dowodzić, że chłopaki wiedzieli, ile dziewczyna ma lat, Marcin uznał za zmanipulowany i wycięty z kontekstu. A wiecie, czemu Dubiel uznał screen potwierdzający wiek za manipulację? Trzymajcie się, bo go uciąłem i nie pokazałem, że Marcin, zanim potwierdził wiek dziewczyny, to poprosił ją o kawę na odległość. Kolejna wyciągnięta z kontekstu i zmanipulowana wiadomość. Masz 13 lat, ale i tak zrób. Ej młoda, słuchaj, zrób mi kawę. Tak, nastolatek napisał do nastolatki oddalonej o parę tysięcy kilometrów, żeby zrobiła mu kawę. Wow. Przykładów tej manipulacji z każdym kolejnym dniem przybywało. Marcinie, na Boga! Co za znaczenie w sprawie wieku dziewczyny ma fakt, że wcześniej coś pisałeś o kawie czy herbacie? Na szczęście widzowie nie dali się nabrać na tego fikołka, a jeden z użytkowników Twittera rozrysował, w jaki sposób chciałeś odwrócić kota ogonem. W odpowiedzi odpisała: w takim razie idę szukać kogoś innego, a ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja 14. Nie zmienia to jednak faktu, że to nie była żadna propozycja ani zaproszenie, tak jak próbowano to przedstawić. No faktycznie, ta głosówka teraz nie brzmi jak zaproszenie, ale szkoda, że wyciąłeś najważniejszą część. Przesłuchajmy całość. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta. Tylko ja i moja 14. To nie była żadna propozycja ani zaproszenie. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta. Marcin, chwilę temu zarzucałeś mi wycięcie kompletnie nieistotnej informacji o kawie, by teraz samemu wycinać ważne dla sprawy fragmenty? Przecież to hipokryzja w najczystszej postaci. Kogo ty chcesz oszukać? Nie wiedziałem, jakie ma zamiary i że mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Stu mówił przy tobie, że kocha 14-latkę. Prawie 24-letni chłop. Nie było to dla ciebie dziwne? Moja jest tak jest, i tak jest kochańsza. Moja i tak jest kochańsza.
Nie, moja jest kochańsza. Nie, moja jest Moja. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Sam namawiałeś go do spotkania z nią, a teraz gadasz, że odcinasz się od Stu, bo ty nic nie wiedziałeś? Marcin, Co? zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon. Zostałem wrzucony do jednego wora ze Stewartem i użyty do tego, żeby zebrać więcej wyświetleń. Nie, Marcin. Nie zostałeś użyty, by zebrać więcej wyświetleń. Nie zostałeś też wrzucony do tego samego worka co Stewart. Znalazłeś się w dziale osób, które wiedziały, a milczały. Znalazłeś się w materiale, bo wiedziałeś, że prawie 24-letni Stu flirtuje z 14-latką. Moja i tak jest kochańsza. Znalazłeś się w materiale, bo sam namawiałeś 14-latkę na spotkanie z dużo starszym Stewartem. Po prostu według mnie powinniście się spotkać albo coś, bo takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można. Spotkajcie się, to moja rada. I co najważniejsze, znalazłeś się w materiale, bo mimo posiadanej wiedzy dyskredytowałeś całkowicie Sukanek, robiąc z niej wariatkę, kiedy jako jedyna postanowiła przerwać milczenie i powiedzieć o tym, że Stu miał niepokojące kontakty z nieletnimi. Zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. Posądzałaś go o rzeczy, których nie zrobił. Zgłaszałaś na policję. Praktycznie zniszczyłeś dziewczynie karierę. Zniszczyłeś, mimo że posiadałeś wiedzę. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Na koniec chciałbym, żebyś odniósł się również do głosówki Agaty, która swego czasu również chciała nagłośnić sprawę. Bo Marcin do mnie wtedy dzwonił i on mnie wyzywał i mnie straszył i ja się serio... No ja się boję, no bo kurwa, no ja mam tu NDA i ja wiesz, jak ja bym coś powiedziała, to by było 10 razy gorzej niż ktoś inny jakby zrobił, bo ja mam jeszcze jakby gorsze niż Lexi zrobił tego NDA. Ja mam coś takiego, że ja do końca życia nie mogę nic powiedzieć o Stewardach. Nie wiem, jak mam to interpretować. Mam nadzieję, że może ty pomożesz w zrozumieniu tego, o co chodziło Agacie. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha. Trzymajcie się w tym ciężkim czasie i do zobaczenia.